Witam w kolejnym lotrze, czyli w Librarian on the Road. Dzisiaj zwiedzamy Armenię, ale przyjrzymy się temu krajowi pod kątem gastronomicznym, a nie turystycznym. Powiemy sobie trochę o produktach, jakie można kupić podczas wizyty w tym kraju, takich, które można zjeść na miejscu albo przywieźć do Polski jako pamiątkę. Jeżeli mówimy o Armenii, to chyba trzeba zacząć od pieczywa. Jeżeli od pieczywa, to od lawaszu. Lawasz ormiański jest trochę inny od gruzińskiego, jak widzicie. Jest równie duży, ale znacznie cieńszy. To jest w ogóle połówka lawaszu. Ten lawasz został przekrojony przez panią sprzedającą. I przypomina trochę naszą macę, ale nie jest tak twardy, jest mięciutki, można go właśnie zginać. Jest to rodzaj pieczywa, bardzo cienkiego, wyrabianego z mąki, wyrabianego z wody. Naprawdę dobrego. I chyba żadne śniadanie, żaden posiłek spożywany w Armenii nie może się bez tego lawaszu obyć. Jeżeli pieczywo, to na pewno w piekarniach Armenii znajdziecie takie małe chlebki. Niestety nie jestem Wam w stanie podać nazwy. Jeśli ktoś z Was ją zna, to bardzo proszę o podpowiedź w komentarzach. Będę bardzo wdzięczny. To jest chleb, który smakuje trochę, jakby do niego dodano przypraw do piernika. Nieco przypomina naszego polskiego żulika. Świetnie się sprawdza ze słodkimi rzeczami. Naprawdę przepyszny, niewielki. On nie jest dużo większy niż ten kawałek, który tutaj widzicie, więc jak coś takiego zobaczycie w piekarni w Erywaniu czy w jakimś innym armeńskim mieście, to kupujcie bez wahania. Tyle jeśli chodzi o pieczywo. Co poza tym? Przede wszystkim owoce. Jeżeli przyjeżdżacie do Armenii latem, no to na pewno półki w sklepach, półki na bazarach będą się uginały od owoców i to od owoców pierwszej klasy. Co można takiego ciekawego kupić? Tutaj mam na przykład coś, co pewnie na pierwszy rzut oka będzie wyglądało, jakby było spleśniałe, ale to jest zupełnie mylne wrażenie. To jest owoc kaki maczany w cukrze. Bardzo dobry, bardzo słodki. Naprawdę super sprawa. Jeszcze wygląda dosyć niecodziennie. To warto kupić. Z takich owoców przetworzonych bardzo smaczne są armeńskie morele. Tak na dobrą sprawę to one ponoć nie są robione z dodatkiem cukru, więc nie są kandyzowane. Nie są też suszone. Na dobrą sprawę ja nie wiem, w jaki sposób się osiąga taki stan, ale wiem, że jest to naprawdę smaczne. Poza owocami można tutaj kupić wiele gatunków orzechów i to bardzo tanio, bo są i nerkowce, są i orzechy włoskie, są i orzechy laskowe. Ale taka ciekawa rzecz to właśnie suszone pestki moreli. Możemy je kupić na bazarze w Erywaniu. Smakuje to dość dziwnie. A jeśli o mnie chodzi, to szczerze mówiąc mi to nie podchodzi, bo to jest trochę gorzkie i ma taki, no nie wiem, specyficzny posmak. Mówi się ponoć, że jest w tym jakaś substancja, która jest bardzo dobrym lekarstwem na raka, ale z drugiej strony inne źródła podają, że znajduje się w tych pestkach spora ilość cyjanku, który no, przy dużej ilości zjedzonych pestek może być dla nas zwyczajnie szkodliwy. Jeszcze tutaj taki inny rodzaj potrawy, można powiedzieć, z orzechami. Może najpierw pokażę, jak to wygląda. Jak będziecie na jakimś bazarze w Armenii, to właśnie będą się zwieszały z góry takie właśnie całe długie, kolorowe sznury. To jest suczuch, czyli orzechy zatapiane w tym wypadku akurat w zagęszczonym soku z granatów, ale możecie też się w karmelu znaleźć. To są akurat orzechy włoskie. To jest super, naprawdę. Znacznie lepszy od tych pestek. Ekstra sprawa.
Wystarczy udać się na bazar albo do lepszego sklepu i jeżeli zobaczycie takie właśnie czerwone czy karmelowe sznury, to jest właśnie sucuk i to jest rzecz naprawdę warta polecenia. Dżemy. Dżemy to jest bardzo istotna sprawa, jeżeli chodzi o Armenię. Jest ich bardzo dużo i tak jak właśnie owoce, takie dżemy są pierwszej klasy. Tutaj mam dżem morwowy, zaraz go właśnie spróbuję i no otwieraj się i właśnie do tego przyda nam się ów słodki chlebek, bo myślę, że będą smakowały idealnie. Oj, bardzo luźna ta konfitura, w zasadzie jest taka morwa w zalewie, nawet niekoniecznie dżem. No ale super. Bardzo słodkie. Jeśli ktoś lubi morwę, to naprawdę warte polecenia. Właśnie z tym chlebem będzie smakowało idealnie. Warzywa. Wiele warzyw możecie kupić w sklepach Armenii w słoikach, już takie przygotowane do spożycia, w marynatach, od ogórków, począwszy aż na warzywach bardziej mniej spotykanych, na warzywach tropikalnych. Jest na przykład piżmian jadalny, którego jeszcze nie próbowałem, ale z kolei często podawany w restauracjach jako taka przekąska do piwa, przekąska do alkoholu, czosnek marynowany. Aż z ciekawości spróbuję. Trudno mi sobie to wyobrazić, jak to można jeść do piwa. Ojej. Nie no, faktycznie. Ta marynata jednak osłabia smak czosnku. Sprawia, że da się go tak zwyczajnie zjeść. Jest nawet lżejszy od cebuli. W sumie faktycznie to może być ciekawe. Do kiełbaski, do piwa taki czosnek marynowany, no, wart polecenia. Co jeszcze? Napoje. Wiele wód mineralnych. Jak dowiedzieliśmy się od Ormian, chociaż to nie jest sprawdzona informacja, podobno Armenia ma jedne z najczystszych wód na świecie, zajmuje drugie miejsce zaraz po Szwajcarii. Jeżeli wejdziecie do byle jakiego ormiańskiego marketu, do ormiańskiego sklepu, to takich wód będzie od groma praktycznie z każdej górskiej miejscowości, z jakiegoś źródła, najróżniejsze. No i są naprawdę bardzo smaczne. Niektóre z nich mają ten charakterystyczny taki żelazisty posmak, inne są bardziej zwyczajne. Jest w czym wybierać. Zresztą nawet jeżeli nie kupujecie wód mineralnych, to w samym Erywaniu jest bardzo dużo źródeł ujęć wody. W centrum miasta, na placach, na ulicach ludzie chodzą i zwyczajnie właśnie z tych ujęć wody piją. To jest też zupełnie normalne, z takim widokiem się na pewno spotkacie. Więc jeżeli chodzi o wodę, to problemu nie będzie. Co jeśli mówimy o takich napojach właśnie jogurtowych tego rodzaju, to tak, typowo ormiański jest macun. Macun to jest coś w rodzaju naszego sfermentowanego mleka. Troszkę inaczej smakuje, może troszkę jest mniej kwaśny, bardzo zdrowy i bardzo smaczny, a z macunu połączonego z wodą, z solą wyrabiamy tan. O właśnie, tutaj mamy taki przykład tego tanu. Tania rzecz, bardzo smaczna, bardzo przyjemna, świetnie gasi pragnienie. Bardzo dobra sprawa. Ciekawostka kolejna. Możemy kupić kompoty, gotowe kompoty w sklepach. Ja wybrałem taki ciekawy kompot firmy Ararat. Bardzo dużo produktów tej firmy właśnie związanych z owocami, związanych z warzywami możemy w Erywaniu, w Armenii kupić. Ja wybrałem kompot z rokitnika. W Polsce chyba ten owoc nie jest aż tak popularny. Teraz go sobie spróbujemy. Zobaczcie, że tutaj pływają owoce.
Nie jest to żadna pudrówka. Bardzo dobra sprawa. Uj, naprawdę. To jest po prostu super. Mięsa. Tutaj też jest w czym wybierać. Mamy na przykład basturmę. To jest taka dojrzewająca szynka. Na pół surowa wołowina. No to różnie jest opisywane. Ale co nam po opisach? No musimy tego spróbować. Wygląda to dość specyficznie. Smakuje też specyficznie, bardzo ostre. Przede wszystkim żuję się to. Ale do piwa z musztardą też powinno być dobre. I sucuch. Sujuch. Różne wersje tego czegoś słyszałem. To także wędlina. Typowo właśnie ormiańska. Wygląda, przypomina trochę naszą kaszankę. To jest również rodzaj suszonego mięsa. No nie, zarówno jedno jak i drugie to dla miłośników rzeczy ostro przyprawionych, ostrych, takich konkretnych. Ale ciekawe. Do piwa jako przekąska byłoby naprawdę niezłe. I taka ciekawostka, nie wiem czy to jest ormiańskie, czy to typowe, charakterystyczne tutaj dla tego kraju. Chipsy, ale chipsy bardzo nietypowe, cieniutkie, ziemniaczane. No właśnie takiego rodzaju, w takich opakowaniach. Przypominają nasze prażynki. Ale też niezła sprawa. Powtórzę się, do piwa bardzo dobre. Oczywiście nie tylko produkty typowe dla Armenii kupimy w erywańskich i nie tylko w erywańskich sklepach, bo możemy kupić również sosy czy potrawy charakterystyczne dla krajów ościennych, na przykład dla Gruzji. Tutaj mamy ardzikę. Ja jej może nie będę otwierał i próbował. Wierzę na słowo, że to jest naprawdę smaczne i całkiem niezłe. Jeżeli macie na ten temat jakieś zdanie, to proszę o podzielenie się w komentarzach. No cóż, a my chyba będziemy powoli kończyć. Ja będę musiał teraz to wszystko zjeść. I zapraszam do kolejnych odcinków Lotra, w których powiemy sobie trochę o ormiańskich alkoholach. No i o potrawach, które możemy zamówić w restauracjach w Armenii.